Zapraszam na unboxing. Cześć moi mili, z tej strony Adam Chodorowski ze sklepu modelarskiego tankmodels.pl. Na YouTubie zamieściłem ankietę, jakie modele byście chcieli w pierwszej kolejności obejrzeć. Ankieta dotyczyła modeli firmy Border, a dokładnie samolotów w skali 1:35. Pierwsze miejsce zdobył Junkers Ju-87D5 w skali 1:35. Drugie miejsce zajął Mitsubishi Zero, który będzie też prezentowany. Ja poprzednio Wam prezentowałem Junkersa Ju-87, ale w wersji G1 i G2, również od firmy Border Models. Więc moi mili, to co? Do dzieła! No i oczywiście zapraszam Was do... Jeżeli jest to kolejny film, jaki oglądasz na moim kanale, chciałbyś, żeby kanał się rozwijał, nie subujesz jeszcze mojego kanału, zapraszam Cię w takim razie do subskrypcji. Wystarczy kliknąć subskrybuj, następnie w dzwonek, abyś był na bieżąco informowany o nowościach na kanale. W ten sposób pomożesz mi rozwijać kanał. Dziękuję. W ankiecie, jaką zamieściłem na kanale, jako pierwszy unboxing samolotów od firmy Border Model w skali 1:35 wybraliście Junkersa Ju-87D5. Jako kolejny model będzie prezentowany Mitsubishi Zero. Ale teraz trochę o samym Junkersie. Prezentowałem Wam wcześniej Junkersa Ju-87, G1, G2, również od firmy Border w skali 1:35. I cóż to jest ten Junkers? Jest to oczywiście dwuosobowy dolnopłat, bombowiec szturmowy samolot, którego poznaliśmy już w Hiszpanii we wczesnej wersji oraz oczywiście podczas wojny obronnej w 1939 roku, gdzie naszej armii sztukasy dokładnie dały we znaki. Ale wbrew dobrej opinii, sztukasy były bardzo słabo opancerzone i podatne na ataki, co było bardzo widoczne w czasie bitwy o Wielką Brytanię, gdzie Luftwaffe straciło połowę stanu swoich samolotów. Teraz na ekranach prezentuję Wam wersję D5 na froncie wschodnim. Jednak z powodu braku następcy kontynuowano produkcję Ju-87, w rezultacie czego powstała właśnie seria D i w czerwcu 1941 roku RLM zamówiło 5 prototypów V21 do V25. Na ekranach kolejny Ju-87D5, również zdjęcie z frontu wschodniego. Sztukasy serii D otrzymały lepszy system chłodzenia wody i oleju, bardziej aerodynamiczny kadłub oraz większą, lepiej rozplanowaną kabinę. Dodatkowo zwiększono siłę obronną maszyny przez zastosowanie szybkostrzelnych karabinów maszynowych MG81Z kalibru 7,92 mm. Wzrosła również moc silnika. Zostały montowane jednostki Jumo 211J1 lub Jumo 211P. Dostarczały odpowiednio 1420 koni mechanicznych lub 1500 koni mechanicznych. Oczywiście później zmieniono, zostawiono tylko jeden silnik, pozostał Jumo 211P. A tu kolejna D5 już w locie, również w zimowym kamuflażu. Dodano również zbiorniki, zwiększono raczej zbiorniki paliwa do pojemności 1370 litrów. Testy w Rechlinie określiły średnią długość lotu na poziomie 2 godzin i 15 minut. Z dwoma dodatkowymi zbiornikami o pojemności 300 litrów Junkersy mogły latać przez 4 godziny. Oczywiście cały czas mówię o wersji D5.
i Ju87D5 bazował na wersji D3. Wariant D5 różnił się od wszystkich poprzednich wersji dłuższymi o 60 cm skrzydłami. Zastosowano także nowy rzędowy właśnie silnik Jumo 211P, ale uwaga, z turbo doładowaniem. Na zdjęciu kolejny Junkers D5, no tu widzicie 3 samoloty lecące i następnie już D5 samodzielnie lecąca i tu widzimy pod spodem mocowania bomb. Wariant D5, podobnie jak niektóre maszyny z serii D3, wyposażone były w dwa działka. Były to działka MG151 20 mm, tak zwane tank huntery, montowane w skrzydłach z zapasem 180 pocisków na działko. Tylny strzelec miał do dyspozycji podwójny karabin maszynowy MG81Z z zapasem od 1400 do 2000 naboi. I na sam koniec prezentacja od drugiej strony Junkersa D5 przed hangarem. No i oczywiście teraz chciałbym Was zaprosić a następnie na unboxing. Jeżeli jest to kolejny film, jaki oglądasz na moim kanale, podoba Ci się on, a nie jesteś jeszcze subskrybentem, zapraszam do kliknięcia w subskrybuj, następnie w dzwonek, abyś był informowany na bieżąco o nowościach na kanale. Dziękuję. Tak prezentuje się pudełko z omawianym dzisiaj modelem. Za chwilę unboxing, obiecany, wymówiony przeze mnie. Powiem Wam, że na początku jak zobaczyłem ten artbox na pudełku, to tak... Ale teraz dopiero zauważyłem, radzieckie myśliwce to jest jakiś najprawdopodobniej MiG, rozwalony właśnie totalnie jeden ze stukasów, dwa sztukasy po naszemu, bardzo fajnie od spodu pokazane. No i teraz tak, co tutaj mamy? O, fajnie, tu zaczniemy od malowania. Jedno z malowań to jest Rosja 1943-1944, zimowy kamuflaż. Kolejny tak samo, zimowy styczeń 1944 rok. I uwaga, Junkers Hansa Ulricha Rudela stacjonuje na Węgrzech i uwaga, september 1945. Czajcie czacze? Chłopaki się pomylili, wrzesień 1945 rok. No tutaj do poprawy to jest. Z następnej strony mamy rendery, czy też może sklejone modele pokazane w różnych rzutach. No i zaglądamy do pudełka. Bo cóż innego mam Wam zaprezentować. Instrukcja i masa ramek. No i w tej chwili zacznę standardowo od instrukcji. Format A4 instrukcji. Mamy powtórkę tak samo z artboxu. Z drugiej strony mamy tylko i wyłącznie model samolotu, modelu, jak i również producenta. Papier kredowy, matowy wręcz bym powiedział. I teraz tak, tutaj mamy oczywiście wykaz ramek. No i oczywiście poszczególne etapy sklejania. Rozpoczynamy od samego silnika, najprawdopodobniej Jumo 211, chyba już P. Kolejne etapy. No powiem Wam, że jest tego dużo do sklejania. Nie będzie to taki model na weekend. Tydzień to tak minimum, no bo tu mamy sklejanie, malowanie, dopasowywanie. Co prawda z tym dopasowywaniem to nie ma, tu wiadomo, że border wykonuje modele tak, że po prostu wycinamy, przyszlifować miejsce po wycięciu i tyle. O, tu mamy właśnie tego podwójnego MG. Oczywiście mamy celowniki z elementów fototrawionych.
Kabina, jak kabina właśnie, na kadłubie, mamy dwie połówki kadłuba, więc tutaj jeżeli chodzi o detal w kabinie, to mamy na oddzielnych elementach. Tutaj mamy kabinę samych pilotów, tak, miejsce siedzące pilota, jak i również strzelca, radiotelegrafisty. Ja się zawsze zastanawiam, jak ten strzelec tylni wytrzymywał na takim parcianym stołeczku, wręcz bym powiedział. Powiem wam, że tu pilot ma fajnie, pięknie, a gość nawet chyba nie ma o co się oprzeć. No, powiem wam, ciekawie. Sporo sklejania mamy, bardzo dużo detali. Mamy tak samo, no kilka chyba tutaj jest rodzajów bomb do podwieszenia. Nie wszystkie oczywiście podwieszamy. O, tu mamy właśnie mocowane te bomby, o których wam pokazywałem jeden z archiwalnych zdjęć. No chyba przedostatnie lub ostatnie, że właśnie tu mamy to mocowanie do bomb, które tak dziwnie wygląda, one wyglądają jak gondole do działek. To nie są gondole do działek, tylko właśnie specjalne takie gondole podwieszane, do których się bomby podwiesza. No i praktycznie już finał tutaj. Mamy jakieś opcje, widzę, ale oczywiście opcję, którą wybrać, to już wam pozostawiam. Bardzo fajnie zrobione jest podwozie, bo mamy tutaj golenie i osłony goleni, podobnie jak w Karasiu, i tutaj no wiadomo, że nie wykonamy bez osłon, no bo tak się nie prezentowało żaden z Junkersów. Nie wiem, czy jest w ogóle możliwość wykonania Junkersa bez tych osłon aerodynamicznych goleni podwozia. To wszystko. No i malowania. Tu mamy wyszczególnione farby Odamo by Mick Jimenez. Ja mam taki fajny zestaw tutaj farb Amo by Mick Jimenez. Co prawda tutaj na pudełku jest napisane koniec wojny, ale tu dokładnie są te kolory, którymi możemy pomalować tak samo tego Junkersa, a oprócz tego przygotowałem taką garść szybko farb Mission Models. Tu mamy na przykład RLM 76, który jest nam potrzebny, następnie RLM 82, tu jest 78, 81 i RLM 65. Tu mamy odpowiedniki, farby akrylowe wysokiej jakości Mission Models. Cały czas są oczywiście dostępne w sklepie, nie ma najmniejszego problemu. No i tutaj oczywiście można jeszcze użyć farby białej do podkładu, no i na przykład zrobić sobie tak zwany chipping. I tu dwa. Ja zawsze kojarzę Junkersa w takim malowaniu, nie w zimowym. I jeżeli będę chciał popełnić Junkersa, to zawsze sobie wybiorę takie malowanie. To wszystko, jeżeli chodzi, posłuchajcie o instrukcję. Pierwsza ramka z masą drobnych detali. Oczywiście dedykowana jest do Ju-87. Prawdopodobnie ta sama ramka, tu widzimy uchwyt do bomby. Bardzo ładny detal, zero nadlewek, zero jakiegokolwiek tutaj powiedzmy, nie no, po prostu bardzo czyste elementy, fajnie zamontowane, nie można tu mieć żadnych przeciwwskazań. Tak się one z bliska prezentują. Tutaj mamy do skrzydeł właśnie elementy. I to jest ramka H. Tu mam dwa woreczki z oszkleniem. Pozwolicie, że ich nie będę wyjmował. Tu mamy kompletne oszklenie, jeżeli chodzi właśnie o całą kabinę, ale też jedną wersję, bo tu mamy zupełnie inny tył. Ja wam go pokażę. O, taki mamy tył. To jest właśnie miejsce pobytu strzelca pokładowego. Tak się przynajmniej... Nie, błąd. To jest przód. Tu mamy jedną wersję, tu mamy drugą wersję. Potężne oszklenie. No i tu mamy do odpowiedniej wersji.
Pamiętajcie, że w G1, w G2 inaczej wyglądały właśnie oszklenie kabiny. Bardzo duże oszklenie, klarowne, nie można się do niczego tutaj przyczepić. I to są dwie ramki właśnie z oszkleniem, bardzo duże. No, powiem Wam, widziałem właśnie jak kolega sklejał poprzedniego Junkersa, no to tak trochę duże to wygląda i powiem Wam rewelacyjnie, tylko trzeba bardzo dokładnie wykonać samodzielnie maski do oszklenia. Ramka J. I tu jest właśnie samo uzbrojenie tego samolotu. Mamy różnego typu rodzaju bomby. Mamy tak samo gondolę, więc powiem Wam, jest co tutaj składać z tego i uzbrajać. Fajnie, że jest różne uzbrojenie. Tu na przykład mamy właśnie pylony do podczepiania uzbrojenia, czy też na przykład, bo pamiętam, że do pylonów można było chyba tych samych podczepić te zbiorniki z paliwem, o ile była połączona instalacja, ale to już nie wnikam w to. W każdym razie ramka J i tak prezentuje się ramka z różnego typu bombami. Z drugiej strony tak się prezentuje, niesamowity też jest detal. Naprawdę fajnie przemyślane, wykonane bomby. Mamy jedną ramkę, po prostu tu mamy też uchwyty kolejne. Zapewne jeszcze gdzieś znajdziemy tego typu elementy na innych ramkach. No powiem Wam, potężna ramka, zafoliowana i to tak dość pancernie, więc pozwolicie, że nie wszystkie elementy będę rozpakowywał z folii, tym bardziej, że jest to bardzo gruba folia, której nie da się inną folią zastąpić. Jest to ramka B i tak prezentują się skrzydła. Ale widzę też tu stery. No powiem Wam, detal jest wyśmienity. No, z drugiej strony gładko. No i kolejna ramka, której też nie pozwolę otworzyć na chwilę obecną. Elementy dalej skrzydła, jak i również już zaczynają być elementy związane z kadłubem. No widzicie, że to jest tylko, tu jest kabina, jeszcze silnika nie ma, tu mamy dopiero silnik, no to ten model będzie miał dużo. Osłona silnika, jak i również no, sam przód Junkersa. No i elementy związane z dołem, kabiną. Bardzo ładny detal jest na tych wewnętrznych ściankach kabiny. Jednak powiem Wam, że border mnie naprawdę coraz bardziej przekonuje. I są to godne polecenia. To jest fragment dolnych skrzydeł, oczywiście z spodu część właśnie kadłuba. A tutaj podwozie. No tu mamy siedzenie właśnie strzelca. Tu mamy właśnie to podwójny karabin maszynowy MG81 chyba, tak? Tak. Radiostację. I elementy wnętrza kabiny. Tak prezentuje się tablica z zegarami.
I kolejna ramka, no dalej nie pozwalają. To jest najprawdopodobniej jeszcze ramki używane do innych wersji, tych pierwszego G1, G2, które były właśnie brak możliwości otwierania. To jest ramka D. No i tu mamy elementy silnika, mocowania silnika, łopaty śmigła, osłona, kołpak. Tu mocujemy właśnie śmigła, rury wydechowe, no i masa elementów do samego silnika Jumo. Mamy wlot powietrza. I ostatnia ramka, z zasobnikami. Tutaj widzę, jest fajnie to wszystko. Można też właśnie, to jest taka ogólna ramka, gdzie mamy też, widzę, gondolę chyba do właśnie działek, tak, do działek 30 mm z tego co kojarzę, nie 20, tylko chyba to były 30 mm. Jeżeli się mylę, bardzo proszę o poprawienie się. Ogólnie rzecz biorąc, jeżeli się gdzieś przejęzyczę, to nie przejmujcie się, poprawię. W opisach działka, lufy do działek. O kurka wodna, powiem wam, że duże to jest. Bardzo fajnie wykonane też są opony. No i same osłony goleni. Jedna para, druga para, tylne koło. No narobiłem sobie smaku. I ostatni element. Ostatni element jest to zestaw kalkomanii, jak i również blaszka fototrawiona i oczywiście kalkomanię wam zaprezentuję. No i tak się prezentuje arkusz kalkomanii. No mamy oczywiście tutaj taką kalkomanię, no jakby, nie, to nie, tak, kalkomanię jakbyśmy mieli podstawkę, że to jest border, Junkers, numer katalogowy. Totalnie jest zmatowione, kalkomanie są zero jakiegokolwiek połysku. Jeżeli chodzi o obwódki, taką tą nadmiarę tego, to praktycznie tu nie ma. Zwróćcie uwagę właśnie, że nic poza granicę praktycznie nie ma. Dwa rodzaje oznaczeń, napisy techniczne, technologiczne. No jak wygląda symbol słońca, to sami widzicie, jak jest przekombinowane. Powiem wam, że aż trochę nie, tu są te napisy maleństwa. Tak samo tutaj. No powiem wam, trochę tego, ale nie aż tyle jak w niektórych modelach, że naprawdę można oszaleć. No i ostatni element, blaszka fototrawiona, zabezpieczona obustronnie oczywiście folią. I to taką dość grubą widzę, ta folia to nie taka. No i tu mamy właśnie celowniki. No i to wszystko, posłuchajcie, cały Junkers. Sorry, jeżeli gdzieś się coś pomyliłem, przejęzyczyłem, bywa, jesteśmy ludźmi. 10 razu na przykład niektórych już nie będę powtórek nakręcał, więc ciekaw jestem, jak wam się podoba ten model. Mam nadzieję, że się podoba, bo mi się on zaczął bardzo podobać, jeżeli chodzi o tego Junkersa. Jakie macie wrażenia do skali 1:35? Czy chcielibyście, żeby nasi zaczęli produkować modele w skali 1:35? Ciekaw jestem tego. Zapraszam was do dyskusji w komentarzach, oczywiście pod filmem, a w opisie filmu również wszystkie linki do Junkersa, Bordera, Mission Models, Ammo by Mick Jimenez. Dzięki serdeczne, do następnego razu i oczywiście zachęcam was do